w czasach komunizmu w Polsce nie mówiło się dużo w ogóle o Żydach. Ja pamiętam na przykład, kiedy odwiedziłem Oświęcim z moim synem w 1967 roku, miałem taki spory spór z przewodnikiem naszym, bo w ciągu 3 godzin, kiedy zwiedziliśmy Auschwitz, ani razu nie wspomniał słowa Żyd. Nie mówiło się w ogóle o tym, co się działo, o zagładzie żydowskiej. To było wszystko właściwie zagłada wyłącznie Polaków. O Żydach się w ogóle nie mówiło wtedy. Ja uważam, że pomnik, który ja nazywam ratującym ocaleni, powinien powstać jak najszybciej i powinien powstać właściwie tylko w jednym miejscu. Przy naszym muzeum. Dlaczego przy naszym muzeum? Dlatego, bo nasze muzeum odwiedzą setki tysięcy ludzi rocznie. Przede wszystkim młodzi ludzie. Ja jestem połączony z tym muzeum głównie przez to, że właśnie młodzi ludzie, młodzi Żydzi, młodzi Polacy, młodzież z całego świata przyjadą do Polski i nasze muzeum stanie się nowym portalem właśnie dla tych ludzi. Ja tym razem jestem w Polsce głównie dlatego, że jutro, w czwartek, przyjedzie tutaj klasa z żydowskiego gimnazjum, ze szkoły średniej z New Jersey, w której też znajduje się mój wnuk Henry. Ja zaprosiłem tę klasę tutaj do Polski, do naszego muzeum w drodze do Izraela. Dotychczas te tak zwane marsze śmierci pokazywały tylko właściwie, te marsze żywych, pokazywały tylko trójkąt śmierci. Pokazywały Oświęcim, Treblinkę, Majdanek i później te dzieci, ta młodzież jechała do Izraela. Nic nie było im pokazywane, nic nie widzieli o tej naszej wspaniałej wspólnej historii, 1000-letniej historii w Polsce. To wszystko teraz się zmieni. Polska młodzież też po raz pierwszy w naszym muzeum się dowie o tym, że nie ma historii Polski bez polskich Żydów. W tym tutaj ja cytuję nie mniej niż prezydenta Kaczyńskiego, który tak powiedział kiedy kamień węgielny był złożony tutaj. Mój wnuk przyjedzie tutaj z jego klasą. Ja chcę przede wszystkim zobaczyć, jak oni przyjmą tę wystawę. Jakie wrażenie z tej właśnie wystawy. Ja chcę widzieć tę wystawę przez oczy właśnie mojego Henry'ego. I dlatego ja tu jestem tym razem. Szkoda, że już teraz tego pomnika nie będzie przy naszym muzeum. Dlatego, bo ja chcę, by właśnie ta młodzież też nie tylko widziała drzewka w Yad Vashem, które honorują tych Polaków, którzy ratowali Żydów, ale by się też dowiedzieli tutaj, dlaczego te drzewka, piękne jak one są,
nie są właściwie wystarczające. Ja zasadziłem, pomogłem zasadzić jedno takie drzewko ładne kilka lat temu matce mojego dobrego przyjaciela Piotra Stasiaka. Pani Stasiakowa uratowała 3 Żydów uciekinierów z Oświęcimia. Ona i jej rodzina. Zasadziliśmy to drzewko. Tuż przy tym drzewku były inne drzewka. Jedno z nich właśnie dla rodziny ratującej rodziny Żydów w Danii. Ja kocham Duńczyków za to, że uratowali 95% wszystkich duńskich Żydów, przewożąc ich do Szwecji. Kocham ich za to. Ja kocham ich za to, że kiedy ci Żydzi wrócili do Danii, w ich mieszkaniach bukiet kwiatów oczekiwał ich, współobywateli, kiedy wrócili. Piękne to wszystko było. Ale była wielka różnica między tymi Duńczykami, którzy ratowali Żydów, i Polakami, którzy ratowali Żydów. Powrócę teraz do tego drzewka właśnie tej duńskiej rodziny z Aarhus, która ratowała żydowską rodzinę. Niemcy odkryli tę kryjówkę w ich domu w Aarhus w Danii. I co się stało tej rodzinie, która ratowała Żydów? Mąż tej pani był skazany na 3 lata więzienia. W 1944 roku, rok później, Dania już była wolna. Po roku wrócił do swojej rodziny. Jego rodzinie nic się nie stało. Co by się stało pani Stasiakowej i jej rodzinie, która ratowała tych 3 uciekinierów z Oświęcimia? Ci uciekinierowie razem z panią Stasiakową i jej rodziną byliby rozstrzelani na miejscu. Także te drzewka są takie same, ale waga ryzyka była zupełnie inna. Panie Zygmuncie... I o tym właśnie młodzież i wszyscy, którzy będą odwiedzali muzeum, powinni wiedzieć. I tam się o tym dowiedzą. Bo jeżeli ten pomnik będzie gdziekolwiek indziej, a nie przy muzeum, to z tych setek tysięcy ludzi, którzy odwiedzą wystawę i nasze muzeum co roku, może 5–10% weźmie taksówkę, żeby zobaczyć ten pomnik gdziekolwiek indziej. Ale w muzeum i przy muzeum właśnie, gdzie będą widzieli całą historię i między innymi właśnie to, co się działo tutaj podczas wojny, wtedy się dowiedzą nie tylko, jak właśnie Polacy ratowali Żydów, jak zginęli ratując Żydów i że Polska była jedynym krajem, gdzie kara śmierci oczekiwała tych, którzy chcieli ratować Żydów. A co z takimi czarnymi kartami tego, co się działo tutaj w okupowanej Polsce? Tutaj bardzo często, czy pani profesor Engelking, czy pani doktor Dattner w tych swoich dyskusjach mówią o tym, one mają takie obawy, że ten pomnik spowoduje, że Polacy zapomną niestety o tych złych czynach, które też wyrządzili Żydom podczas wojny, że w związku z tym pomnikiem jakby zatrze się ślady takich czynów jak donosicielstwo, jak szmalcownictwo. No i pytanie, czy młodzież się też o tym powinna w takim razie uczyć? W naszym muzeum na pewno się nauczy, ponieważ jeśli przejdzie wystawę, to się o tym Nasze dowie. muzeum musi pokazać prawdę. I oczywiście będzie się mówiło o szmalcownikach w tym muzeum i oczywiście młodzież polska
też musi wiedzieć o tym, o tych haniebnych doprawdy wypadkach, a było ich wiele. I pani Dattner powinna też zrozumieć, właśnie jeżeli wspomnieliśmy już jedno nazwisko, że ja podczas wojny żyłem tutaj. Ja straciłem całą moją rodzinę podczas wojny. Ja, kiedy filmowaliśmy ten dokumentalny taki film, jakby to było wczoraj, byłem pytany nawet przez tych kilku młodych przez tych kilku młodych ludzi, dlaczego jeżeli ja miałem okazję być poza drutami kolczastymi w Hasagu, w tym obozie przymusowej pracy, dlaczego ja nie uciekłem? Ja bardzo wyraźnie mówię. Gdzie ja bym uciekł, gdzie ja bym poszedł, kto by mnie przyjął? Niestety nie mogłem uciec. Dlatego, bo ja sobie bardzo dobrze zdawałem sprawę z tego, że większość polskich rodzin nie chciałaby mnie przyjąć, nie mogłaby mnie przyjąć. Dlatego, bo się obawiali. Dlatego, bo plakaty były wszędzie i nie tylko plakaty, które to oznajmiały, ale ludzie wiedzieli, że Polacy tracili życie ratując Żydom. Także wiedzieli, że są inni wśród nich, którzy denuncjują tych, którzy ratują Żydów. Także jeżeli tylko ze strachu, i w tym wypadku muszę powiedzieć, że my, Żydzi, sami zastanawiamy się niekiedy, czy my w miejscu tych, którzy właśnie ratowali Żydów, ryzykując nie tylko swoje własne życie, ale życie ich rodzin, czy my byśmy byli tak odważni, by wszystkich, którzy pukają w drzwi, byśmy przyjęli i ratowali ich? Ja nie wiem. Ale w każdym razie by powiedzieć, że dlatego, że istnieli szmalcownicy i że ich było też wielu, co to ma wspólnego z tymi, którzy ratowali? Jeżeli cokolwiek, to jeszcze więcej właśnie podkreśla to odwagę tych, którzy ratowali i podkreśla potrzebę właśnie upamiętnienia tych. Także ja uważam, że to jest sine qua non, absolutnie. To powinno być i powinno być tylko tam. A też obiekcje są wyrażane, ale nie w tym miejscu. Pani Dattner właściwie chciałaby, by nowe getto powstało tylko dla Żydów. W tym miejscu. Przede wszystkim w tym miejscu już i tak są inne pomniki, nie tylko pomnik, wspaniały pomnik, który czci walczących w getcie. Mamy już tam pomnik kanclerza Brandta na kolanach przy muzeum. Mamy już tam ławeczkę Karskiego. Ja bardzo się cieszę z tego, że mamy na przykład tam też ławeczkę Karskiego, bo ten człowiek powinien też być uhonorowany jak najbardziej właśnie w tym miejscu, który pokazuje także walczących Żydów podczas powstania w getcie. Także, ale dla mnie najważniejszym jest właśnie, że w tym miejscu najwięcej młodzieży, najwięcej ludzi, którzy będą odwiedzali Warszawę, że właśnie tam będą to mogli zobaczyć, a tylko mała część tych ludzi by to zobaczyła i zrozumiała odwagę tych ludzi w jakimkolwiek innym miejscu. Mówił Pan, że w Danii, kiedy Żydzi powrócili do swoich domów, to zastał ich bukiet kwiatów. A czy Pan pamięta swój powrót do swojego domu w Częstochowie i jak wyglądała Częstochowa tuż po wojnie? Częstochowa
nie miała żadnych, bardzo mało domów było zburzonych podczas wojny. Jednym budynkiem, który był no nie zupełnie zburzony, ale wypalony, była właśnie nasza piękna nowa synagoga. Ale Częstochowa została okupowana właściwie już 2 dni po inwazji niemieckiej i nie było mordowanych domów, także getto, które było zlikwidowane w 1943 roku, wszystkie te mieszkania, w których żyli Żydzi przed wojną, były w tym samym miejscu. I odpowiedzieć Pani na to pytanie, ja nie mogłem wrócić do mojego domu. Moja ciocia, która była jedyną krewną, która przeżyła wojnę, a ciocia i mój wujek, nie mogli wrócić do ich mieszkania, dlatego, bo one były okupowane przez rodziny polskie. Także my w naszym wypadku, my przenieśliśmy się z Częstochowy do Katowic i ja tam mieszkałem po wojnie, aż opuściłem Polskę. I to jest też przykrą sprawą właśnie, w jaki sposób te mieszkania były przejęte przez polskie rodziny, co się stało na przykład nawet z naszymi meblami. Wszystko zostało, kiedy Żydzi byli wysłani do Treblinki, kiedy garstka Żydów, którą Niemcy postanowili zostawić w Częstochowie, by pracować właśnie w Hasagu, tam w tym obozie. Kiedy ta garstka wróciła, nie mogła do swoich domów powrócić. Także to oczywiście też właśnie, co się stało po wojnie, po oswobodzeniu obozów, wszystko to będzie też pokazane w naszym muzeum. Mówi Pan, że przeniósł się do Katowic, czy pamięta Pan ten moment, kiedy się dowiedział o pogromie kieleckim? Czy przeczytał Pan o tym gdzieś w gazecie, czy to było omawiane jakoś? Ja jestem częstochowianinem. W Częstochowie 2 dni po pogromie kieleckim biskup Kubina wygłosił kazanie, w którym pięknych, mocnych słowach wyraził swoje oburzenie. Powiedział, że oczywiście te bajki o mordzie rytualnym i tak dalej są fatalnym kłamstwem i potępił to, co się stało w Kielcach. Nie tylko to kazanie wyraził sam, ale dał rozkaz, by to kazanie było czytane we wszystkich kościołach w Częstochowie. Więcej, to kazanie było wydrukowane, podpisane przez starostę Grodzkiego i znalazło się na murach w wszystkich ulicach Częstochowy. Także w Częstochowie nie mieliśmy tego problemu. Oczywiście też muszę tutaj wspomnieć, że za tę odwagę, jak gdyby kaganiec założyli na jego twarz kardynał Chlont, ale w Częstochowie doprawdy my mieliśmy nie tylko wtedy, ale właściwie ja bym powiedział, przez te wszystkie setki lat, w których żyliśmy razem, nie mieliśmy, co można nazwać w Kielcach właściwie pogromem. U nas, ja nie mówię na przykład, że nie było w ogóle antysemickich wybryków. Ja pamiętam nawet jako dziecko, kiedy
Halerczycy na przykład maszerowali przez ulicę, albo kiedy pana Dmowskiego legiony tam w ulicach niekiedy grupy się tworzyły przed sklepem, powiedzmy, Langnera, gdzie sprzedawało się obuwie, i pamiętam, piosenki były śpiewane takie jak nie kupuj u Żyda, to najlepsza porada, kto kupuje u Żyda, sam siebie okrada. Także ja to też pamiętam. I tego nie można zapomnieć. Trzeba też pamiętać, że to było w latach, kiedy faszyzm w Europie stawał się więcej i więcej mocny, i specjalnie to się zaczęło słyszeć i widzieć po śmierci naszego marszałka Piłsudskiego po roku 1935. Ja byłem oczywiście małym dzieckiem, ale ja to wszystko pamiętam. W domu się mówiło, rodzice mówili o Rodzice, no marszałku. u nas w domu 12 maja 1935 roku była wielka żałoba, bo straciliśmy naszego marszałka. Także ja byłem zawsze polskim patriotą. Przed wojną i po wojnie. I ja jestem z tego dumny. Ja zawsze mówię to, kiedy mnie się pytają, bo wie pani, to powiedzenie tutaj, teraz się mówi dużo, Żydzi, naród żydowski, polski. Ja uważałem siebie zawsze za Polaka wyznania mojżeszowego. Tak to było. Ja uważałem, stałem się bardzo dumnym Amerykaninem, pokochałem Amerykę. Ameryka mnie przygarnęła po wojnie i tylko w Ameryce mogłem osiągnąć to, co się udało mi osiągnąć, ale zawsze moją małą ojczyzną została Częstochowa, Polska. Przyjeżdżam do Częstochowy, ja się czuję w Częstochowie w domu. A dlaczego? Bo co tam jest takiego? Proszę? No wszystkim ja miałem tam szczęśliwe dzieciństwo. Miałem nianię, którą kochałem, która była jak gdyby moją mamą aż do czasu wojny, która się ze mną zajmowała od rana do wieczora, i nianię Elkę, która straciła życie, bo kochała żydowskie dziecko. Co się z nią stało? Proszę? Co się z nią stało? Z pana nianią? Elka w dzień przed tak zwaną akcją, to znaczy w Częstochowie było 48 000 Żydów w czasie okupacji i getto było likwidowane w 6 akcjach tak zwanych. I to miejsce, gdzie ja byłem schowanym właśnie w dzień tej akcji, a ta akcja też, trzeba wspomnieć, tutaj odbyła się pierwsza akcja w Jom Kippur, w największe żydowskie święto, 22 września 1943 roku. Mnie schowali w fabryce mojego wujka wtedy, w tę noc, kiedy przed tą pierwszą akcją. I moja mama błagała Elkę, by wyszła z getta. Ona była chrześcijanką. Mama jej powiedziała, że tu nie ma dla niej miejsca, że Niemcy jej nie zabiorą, ona powinna natychmiast opuścić getto. Już kilka razy przedtem mama ją prosiła, by opuściła getto, ale Elka chciała być przy swoim Zygmusiu. I Elka była pewna, że w dzień po tej akcji, ona może nie zrozumiała, o co tutaj chodziło, ona w każdym razie postanowiła czekać na mnie. Uważała, że ja wrócę do naszego mieszkania. Mieszkaliśmy w Częstochowie przy Alei 6. No i zabrali ją do Treblinki.
Mhm. A ja chciałam na chwilę, jeśli mogę, jeszcze raz wrócić do tego 46 roku. Wtedy Pan wyjechał z Polski. I co było głównym powodem? Co była motywacją? Czemu Pan postanowił wyjechać? No, w 1946 roku ja byłem w Katowicach i więcej i więcej teraz się słyszało o Żydach, którzy byli atakowani na przykład w pociągach i ludzie się obawiali, po prostu szukali lepszego miejsca dla siebie, dla swoich dzieci. Moja ciocia, z którą ja mieszkałem w Katowicach, oni wyjechali do Monachium. Tam była amerykańska strefa, Niemcy były podzielone. To była amerykańska strefa i dla mnie załatwiono wyjazd z grupą Agudat Israel. To była taka religijna grupa, która wyjechała z Łodzi do Francji. I ja wyjechałem z nimi kilka miesięcy po wyjeździe mojej cioci. Czy też do Monachium? Proszę? Czy też do Monachium? Ja wyjechałem do Francji i byłem w Francji przez pewien czas tam w internacie w szkole blisko Paryża i moja ciocia udało jej się znaleźć profesora emeryta z Uniwersytetu Monachijskiego, który właściwie dla mnie bardzo dużo zrobił, dlatego, bo ja podczas wojny, myśmy mieli takie tajne szkoły, ale podczas wojny nie było właściwie możliwości kształcenia się i ten profesor Eugen Zipp, podczas 16 miesięcy właściwie nadrobił całe gimnazjum, liceum ze mną. My pracowaliśmy 5-6 godzin dziennie, a on musiał przygotowywać, chyba spędzał co najmniej 3-4 godziny więcej, bo nie mieliśmy wszystkich książek i tak dalej, tekstów, i on przygotowywał ręcznie w gotyckim języku, nawet wie pani, w niemieckim, to wtedy była taka gotycka kaligrafia, i on to wszystko przygotowywał dla mnie 6 dni w tygodniu i po 15-16 miesiącach w grudniu 1947 roku ja zdałem maturę w Ruprecht Oberrealschule w gimnazjum w Monachium. No i 2 miesiące później znalazłem się w Ameryce. Mhm. Pan w getcie, wtedy w Częstochowie i w tym Hasagu miał styczność z wieloma też Niemcami, różnymi Niemcami. To taki trochę paradoks, że potem Pan też ma nauczyciela, który jest Niemcem. Czy wtedy... Paradoksalnie, doprawdy, ja zawdzięczam nie tylko moje życie, ale właśnie tym, kim jestem, 2 Niemcom. Dlatego, bo kiedy to, ja mówiłem tutaj o tych akcjach, duże getto było zlikwidowane we wrześniu 1943 roku i później ci, którzy zostali przy życiu, zostali wprowadzeni w tak zwane małe getto. I tam także ci, którzy zostali przy życiu, tacy jak na przykład mój wujek, musieli wszmuglować jak gdyby w to małe getto tych starszych ludzi, dzieci takich jak ja, w to małe getto. Bo myśmy byli schowani
poza gettem, to znaczy poza tym małym gettem. No i to się właśnie stało w ciągu 2-3 miesięcy po likwidacji getta. I tam w tym małym getcie byliśmy aż do tego skoszarowania ostatecznego w Hasagu przez blisko rok, aż do czerwca, lipca 1943 roku. Ja mówiłem o tej likwidacji w 1942 roku. 42, tak. Tak. I pani pytała o... Ja pytałam o tych Niemców. Tak, więc właśnie Jednemu więc mhm. dzieci oczywiście, które się znalazły w tym małym getcie, wtedy już nie były chowane, wtedy wszyscy musieli się znaleźć na tym ryneczku, jak to było nazywane w Częstochowie i wtedy Treblinka nie istniała. Chcę też powiedzieć tutaj, że Treblinka nie istniała, bo Żydzi bez broni powstali i zniszczyli tę fabrykę śmierci. Między nimi był mój ojciec, Henryk. I dzisiaj właśnie ja będę w Pałacu Prezydenckim, gdzie Samuel Willenberg, też Częstochowianin, który z moim ojcem właśnie był wysłany do Treblinki w pierwszym transporcie, on i mój ojciec wzięli udział, byli ci nieliczni, którzy pracowali w Treblince, w tych tak zwanych Sonderkommando i oni powstali. 9 z 10 tych właśnie stracili życie, ale Willenberg był jedynym, który nie tylko, jednym z tych bardzo niewielu, którzy przeżyli powstanie, ale on nawet później znalazł się w Warszawie i wziął udział w powstaniu warszawskim. Także my na tym małym ryneczku, dzieci oczywiście, już Treblinki wtedy nie było, byli wszyscy zabrani, ci, którzy nie mieli się znaleźć w obozie Hasagu, byli wysłani na cmentarz i tam rozstrzelani. Ja byłem w tej ostatniej grupie dzieci, która już miała właściwie wejść do tej ciężarówki, tej ostatniej ciężarówki, kiedy dyrektor Lit przyjechał na ryneczek, by zabrać te grupy ludzi do Hasagu, pracowników, i nas zobaczył. I podszedł do nas i powiedział: Ich nehme diese Kinder. Powiedział to. Tam był taki, on był jednym z tych oficerów Schutzpolizei, Klipsch. I powiedział: Ich nehme diese Kinder. I powstała właściwie taka kłótnia, jak gdyby, co ty z tymi dziećmi zrobisz w obozie pracy. Ja powiedział: ja znajdę dla nich pracę. I zabrał nas do Hasagu, także dzięki niemu ja dzisiaj żyję. Dzięki temu profesorowi Eugen Zipp, kiedy przyjechałem do Ameryki, mogłem się dostać na uniwersytet. Ciekawe, ale tak to było. Ale ten Lit nie tylko uratował nas, 34 nas było, ale nawet kiedy się odbyła ta ostatnia selekcja w samym Hasagu, to nasze kapo, Jugendliches Kapo, też nas chcieli wtedy, oczywiście właśnie ten sam Klipsch tam był też obecny, chcieli nas zabrać i wtedy moja mama straciła też życie, właśnie zabrali ją wtedy podczas tej selekcji i dyrektor Lit wtedy interweniował. Czy wie pan, co się z nim stało po wojnie? Proszę? Czy śledził pan jakoś jego losy po wojnie? Wie pan, co się z nim Nie, ja winię siebie tutaj, bo ja uważam, że ja i właśnie ci inni
moi koledzy, powinniśmy się dowiedzieć i zainteresować i jakoś odwdzięczyć się nawet temu człowiekowi. Ale myśli pan, że on to robił, bo rzeczywiście potrzebował dzieci do pracy w fabryce, czy to rzeczywiście było jakieś poczucie humanizmu? Ja raczej myślę, że to było związane z humanizmem, że chciał nas uratować. Dobrze. A tam w tej fabryce, czy rzeczywiście panu zostały przydzielone jakieś konkretne prace? Co pan wykonywał wtedy, kiedy pracował? My, dzieci, oni znaleźli pracę właściwie dla nas. Na przykład w głównym oddziałem tej fabryki amunicji było Rekalibrierung. Łuski były tam sprowadzane, zużyte łuski były sprowadzane z frontu i tam były myte, czyszczone, polerowane i tak dalej i wyrabiane znowu w kule. I tam były takie automatyczne maszyny i puste skrzynki musiały być podstawiane na przykład pod te maszyny, gdzie te łuski wychodziły z tych maszyn. Te puste skrzynki były podstawiane właśnie przez nas. Te, które już były z tymi kulami później, były dużo cięższe i to starsi ludzie odprowadzali to. No i różne inne prace, takie jak zmiatanie i tak dalej. Także ta cała młodzież pracowała tam. Ja po kilku tygodniach w tym Rekalibrierung, tam był taki niemiecki majster, nazywał się Nicjolek, on podszedł do mnie i powiedział: ty już tutaj nie będziesz pracował w tej hali, ja mam dla ciebie inną pracę. No i ja się stałem pasterzem, jak się mówi? Pastuchem. Pastuch, chyba bardziej, tak? Tak, gęsi kur niemieckich. I to właściwie była bardzo dobra praca, bo proszę pamiętać, to były niemieckie gęsi, niemieckie kury. I dlatego upoważnione do niemieckiego jedzenia. Także codziennie ja z 2 wiadrami znalazłem się w kuchni niemieckiej i te kucharki tam dawały mi dosyć jedzenia dla tych gęsi i kur, ale było tam dosyć nawet nie tylko dla mnie, ale dla tych obok mnie. Także praca była świetna. Także mnie wolno było wyjść poza, tam była taka rzeka, Radomszczanka się nazywała, bo to było w takiej dzielnicy przedmieściu Częstochowy, które się nazywało Radom. Dlaczego się nazywała Radomszczanka, zdaje się? Ale Radom to jest miasto. Nie, ale Radomszczanka się nazywała ta rzeka w każdym razie. I tam moje gęsi, moje kury się tam pasły, a ja sobie leżałem obok nich i marzyłem. I o czym pan marzył? O czym marzyłem? Marzyłem o tym, co będzie po wojnie, o tym, jak będę wolnym, jak będę poza tymi wszystkimi, już na stałe poza drutami kolczastymi. I ja byłem zawsze optymistą. A myślał pan wtedy o mamie? Czy pan wtedy już wiedział, że ona zginęła tam na cmentarzu? No mama, wie pani, młodzież jest bardzo odporna w tych sprawach. Myśli się i płacze się, ale to trwa tylko kilka dni. Moja mama mnie bardzo brakowała, dlatego, bo ja doprawdy nie dawałem sobie tak zupełnie rady, ale miałem też szczęście w tym, że miałem wspaniałego opiekuna tam. To był człowiek 10 lat starszy niż ja, Moniek Dauman się nazywał. On nie tylko uratował mnie właściwie podczas tej selekcji, już po tym, kiedy przeszedłem tam
tę selekcję, ale on także dbał o mnie. On był, jak mówię, opiekunem i on pracował też właśnie tam w Rekalibrierung. Ja na nim bardzo polegałem. I co się z nim stało? Czy on przeżył? Przeżył wojnę i też udał się on przeżył wojnę, on był właśnie, pani, dzień przed wyzwoleniem. Duża część, jak ponad 1000 Żydów, pracowników w tym Hasagu było wysłanych do Niemiec. I mówię, dzień przed wyzwoleniem, to było 15 stycznia, że ten transport był wysłany koleją. 16 my już zostaliśmy wyzwoleni. Dla mnie wojna się skończyła. A dla tych ludzi dopiero piekło się zaczęło właśnie od wtedy. Oni byli wysłani do Niemiec, pracowali w różnych strasznych lagrach, tam w strasznych sytuacjach i też także byli na tych marszach śmierci, musieli, kiedy już z jednej strony Rosjanie się zbliżali, z drugiej alianci, armia amerykańska, angielska, oni musieli maszerować z jednego lagru, z jednej fabryki do drugiej i duża część z tych ludzi już nigdy nie wróciła, zmarła, a w każdym razie ci wszyscy, którzy byli wyzwoleni, zostali wyzwoleni po stronie amerykańskiej albo angielskiej i duża część z nich już nie wróciła do Polski. Wyimigrowała do Ameryki, niektórzy do Anglii i Szwecji i duża część też do Palestyny. On był między tymi, on też bardzo chorował, on właśnie też był jednym z tych, który był bliski śmierci już po tych wszystkich marszach, ale przeżył i wyzdrowiał i wyemigrował też z zachodnich Niemiec do Stanów Zjednoczonych i później tam, kiedy ja studiowałem w Cincinnati, on się udał do Cincinnati, tam pracował. Kiedy ja zacząłem pracować, miałem dość wielki sukces interesownie, on pracował dla mnie, on prowadził nasze składy. A jak dokładnie pamięta Pan ten dzień, kiedy nastąpiło wyzwolenie tam tego Hasagu w Częstochowie? Jak to wyglądało? Bardzo dobrze. No, ja byłem właściwie wyzwoleni, my byliśmy wyzwoleni 16 stycznia, ale właściwie mój wujek Leon był bardzo odważnym człowiekiem i on postanowił wyjść już z tego obozu właściwie przed wejściem. Rosjanie wkroczyli z jednej strony do miasta Częstochowy. My wyszliśmy właśnie z tego miejsca, gdzie ten obóz był sytuowany. My wyszliśmy już tam nocą i chodziliśmy tam przez pewien czas. Były tam takie różne, właściwie jeszcze Niemcy, tam były takie różne placówki i tak dalej. Oni nie wiedzieli, że my jesteśmy nawet Żydami. My chodziliśmy tam w stronę Olsztynu. Tam były takie ruiny zamku, pamiętam. Tam odwiedzaliśmy to przed wojną. No i kiedy wróciliśmy później z powrotem z Olsztynu do Częstochowy z rana, to bardzo, bardzo, bardzo zimna noc. Zimy wtedy były dużo surowsze niż teraz. I kiedy wróciliśmy do Częstochowy, już rosyjska armia nas tam powitała. Także ja byłem wyzwolonym już wtedy. I też ciekawe właśnie, że tego pierwszego dnia, kiedy już byliśmy wolni, spacerowaliśmy, pamiętam, w alei. Byłem też z taką jedną młodą dziewczyną, z którą byliśmy też schowani podczas tej pierwszej akcji tam
Pola Weissmann. I byliśmy w alei, kiedy prowadzono 3 niemieckich jeńców przez ulicę. I tam był tłum, się zgromadził. Nie wiem, czy chcieli ich pobić, czy coś. W każdym razie tam byli 2 Rosjanie. Jeden był na koniu, drugi prowadził ich z taką, jak to nazywali, to się pepeszka. Nie wiem, pani wie, takie. I w każdym razie rozstrzelali ich tam. Ja nigdy nie zapomnę tego, dlatego, bo widziałem te różne egzekucje. Muszę powiedzieć, że to też było straszne. Pamiętam, jeden z nich właśnie też płakał, mówi: nie zabijcie mnie, ja nie jestem Niemcem, ja jestem Austriakiem. Oczywiście Austriacy też byli entuzjastycznymi Niemcami podczas Anschlussu i tak dalej. W każdym razie to było jednym właśnie z tych rzeczy, które pamiętam z tego pierwszego dnia wyzwolenia. A z pana nauczycielem, profesorem, czy pan wtedy, kiedy się przygotowywał do matury, pan o nim rozmawiał w ogóle o wojnie? O tym, co przeszedł? Pan mówi w Monachium? Tam w Monachium. Czy w ogóle on był świadomy jako Niemiec, co się działo, że coś takiego było jak getto, Hasak? Wie pani, Niemcy wtedy na ogół prawie wszyscy mówili, że to nie, my nie mieliśmy dużo wspólnego z tym, co się działo. Faktem jest, że bardzo mało było tego, tych, którzy się sprzeciwiali, albo tym bardziej, którzy nawet dość oficjalnie się sprzeciwiali, ale był właśnie w tym Uniwersytecie Monachijskim była tak zwana grupa Białej Róży. Nie wiem, czy pani słyszała o tym. To właśnie było tam i właśnie nawet tam była taka wspaniała młoda kobieta, też tam był jeden facet, który też tam z nią było, ich było niewielu. Oni byli, nawet stracili życie właśnie tam. I mój profesor właśnie mówił o nich, czy on także był z nimi, albo czy on nawet sympatyzował wtedy z nimi, ja nie wiem. To był starszy człowiek i ja uważałem go doprawdy za wspaniałego człowieka. On nie tylko mnie uczył, ale doprawdy on był jak gdyby w tym, jako student, on także tam pracował w tym takim teatrze studenckim, także kiedy on uczył mnie literaturę niemiecką, Schillera, Goethego, Lessinga i tak dalej, to on nie tylko uczył, ale jak gdyby recytował i grał role w tych różnych dramatach, komediach. I on był wspaniałym człowiekiem. Pytany jestem niekiedy, więc dlaczego on to właściwie? Przede wszystkim moja ciocia, która go znalazła, Niemcy byli wtedy w nie najlepszym stanie. Polegali na tym, na tak zwanych Lebensmittelkarten, to znaczy dostawali tylko pewne racje takie, które były im przydzielone i tak dalej. Żydzi wtedy w Monachium polegali, mieli dostęp do żywności, wszystkim była tam UNRWA, Joint i tak dalej, którzy pomagali. Moja ciocia też była, oni przed wyjazdem z Polski sprzedali swą fabrykę, także było im właściwie materialnie, było im dobrze i pieniądze nie znaczyły tam dużo wtedy, te marki niemieckie nie były takie wartościowe, ale żywność była, także właściwie płaciła temu profesorowi i jego córkom żywnością. Także on
i jego córki były bardzo dla mnie życzliwe, ale on doprawdy poświęcił no, 1,5 roku swojego życia tylko i tylko mnie. I doprawdy to on pracował 7 dni w tygodniu ze mną i zrobił ze mnie tego, kim jestem. Dlatego, bo bez niego ja bym absolutnie nie zdał tej matury i nie byłbym tak przygotowany, jak byłem do tej matury, ale także do studiów w Ameryce. Wyjeżdża Pan w końcu do Ameryki i tam studiuje, tak, na uniwersytecie. Czy wtedy, będąc studentem, myślał Pan o Polsce, myślał Pan o możliwości powrotu do niej? Kiedy nastąpił ten moment, że Pan zechciał powrócić do Polski? No, powrócić. Ja powróciłem tutaj. Ja nie powróciłem tutaj w tym sensie, że wróciłem, by tutaj mieszkać, by żyć tutaj. Ja wróciłem tutaj, zacząłem wracać tutaj właściwie w roku 1967, kiedy mój syn miałby bar micwę i uważałem, że przed jego bar micwą powinien zapoznać się z moją ojczyzną, z moim krajem. I oczywiście to był jak gdyby pierwszy taki marsz żywych, z wyjątkiem tego, że to był faktycznie marszem żywych. Tak chciałem mu pokazać, on się znalazł także, on widział także Oświęcim, ale on także widział, gdzie Żydzi tak długo żyli i dorobek nasz tutaj właśnie, naszą historię w Warszawie, był w Krakowie, był oczywiście w Częstochowie. I kiedy Żyd przyjeżdża do Częstochowy, niestety dzisiaj pierwszym miejscem dla niego, pierwszym kioskiem jest cmentarz. Musiał widzieć, gdzie jego babcia, moja mama straciła życie, gdzie jego wujek, mój brat Jerzyk, najmłodszy w grupie 6 partyzantów, był rozstrzelany przez Niemców. Ale widział także nasze wspaniałe hebrajskie gimnazjum, w którym ja skończyłem aż 3 oddziały przed wojną. To była szkoła powszechna i gimnazjum i liceum. Mieliśmy piękny, nowy budynek, który był otwarty w 1938 roku przy ulicy Jasnogórskiej. Pokazałem mu ruiny naszej starej synagogi, ruiny naszej nowej synagogi, w której już wtedy była filharmonia. Pokazałem mu, gdzie ta stara synagoga była, piękna stara synagoga, gdzie freski były malowane jak przez Michała Anioła w Watykanie, przez ojca tego Samka Willenberga, o którym właśnie wspomnieliśmy go tutaj. Jego ojciec Perec Willenberg pomalował te piękne freski przez 2 lata tam. No i pokazałem mu oczywiście, gdzie my mieszkaliśmy przed wojną, gdzie małe getto było. Pokazałem mu Jasną Górę, pokazałem mu obraz Świętej Marii. Tam też muszę powiedzieć, wtedy zostaliśmy zaaresztowani na Jasnej Górze. Wtedy przez polską policję. Dlatego wtedy były jakieś rozruchy tam antykomunistyczne czy coś. No i my przyjechaliśmy tam autem, mieliśmy takiego przewodnika z Orbisu i fotografowaliśmy tam oczywiście wszystko i
chcieli dostać ode mnie ten aparat fotograficzny, co ja filmowałem tam i tak dalej. Ja nie chciałem im to dać. Zabrali nas na posterunek policji i tak dalej. I spędziliśmy tam jakie 2 godziny. No to była przygoda dla mojego syna. Ja byłem tam z moim synem i z moim kuzynem, synem mojej właśnie tej cioci, Alanem, który był trochę starszy. Miał wtedy chyba jakie 17-18 lat. Także byliśmy w Częstochowie, no i byliśmy, doprawdy widzieli Polskę. Czy wtedy podczas tego wyjazdu był ktoś, kogo Państwo odwiedzili? Jakiś przyjaciel, znajomy? Czy to było takie zwiedzanie właśnie z przewodnikiem? No w Częstochowie, odwiedzić w ogóle? Nie, no w Częstochowie wtedy jeszcze była, proszę pamiętać, to było przed 1968 rokiem, także jeszcze było, no ja bym nie powiedział, ja bym powiedział, co najmniej 1000 Żydów jeszcze mieszkało wtedy w Częstochowie, w samej Częstochowie. I Częstochowa była jednym z tych miejsc, właściwie ja się dowiedziałem właściwie od profesora Tycha, kiedy przygotowywaliśmy tę piękną wystawę Żydzi Częstochowianie, że w Częstochowie, kiedy Częstochowa była oswobodzona, w Częstochowie znalazło się więcej Żydów jako Żydów, nie tych, którzy byli na przykład po aryjskiej stronie, ale więcej Żydów jako Żydów przeżyło wojnę w Częstochowie niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Także jeszcze w 1968 roku no, była taka dość znaczna kongregacja żydowska. Ale kogoś Państwo tam odwiedzili? Proszę? Kogoś tam Państwo w ogóle odwiedzili? Spotkali się? No, myśmy mieli na przykład, była kuzynka taka, która mieszkała przy Alei Wolności wtedy. Był kierownik, nie wiem, czy on był kierownikiem tej, ja nie wiem jaki tytuł miał, takiej właśnie tej żydowskiej publiczności tam, który mieszkał właśnie w mieszkaniu, w którym moja ciocia mieszka przed wojną przy ulicy Garibaldiego. Także dla mnie to był powrót do mojego rodzinnego miasta. Przejdę jeszcze na chwilę. Mówił Pan na samym początku wywiadu, że z synem pojechali Panowie do Auschwitz, żeby zwiedzać tam muzeum i przewodnik ani razu nie powiedział o tym, że przede wszystkim byli tu mordowani Żydzi. Wywiązała się potem jakaś dyskusja między Panem a nim? Tak, ja uważałem, że on mówił o ludziach, którzy tutaj stracili życie i ani razu nie wspomniał tego słowa Żyd. Ja się jego pytałem, jak to jest możliwe. No i w każdym razie to był młody człowiek i ja nie chciałem z nim mieć takiej głębszej kłótni, ale on nie powiedział, że to po prostu on przeszedł trening i on pokazuje ludziom to, co jemu, tak jak jego uczyli. I po prostu to słowo Żyd nie padło z jego ust. Ale co więcej, podczas tej wycieczki my właściwie nie dotarliśmy w ogóle do tego drugiego obozu, jak się nazywa ta? Do Birkenau. Ja nawet wtedy nie wiedziałem, że właściwie te krematoria właściwie tam były i że właściwie obóz ten Oświęcim, to ten Arbeit macht frei i tak dalej, że tam właściwie większość Żydów w ogóle nie znalazła się w tym obozie, że właściwie to było właściwie tam, w Birkenau. I wtedy
ja nie wiem, ja nie wiem jak to było. Dlaczego na przykład nam w ogóle tego obozu nie pokazano. Czy to było przed wojną sześciodniową jeszcze? Ta wizyta wtedy w Polsce, to było jeszcze przed wojną sześciodniową? To było tuż, ciekawe, że pani to wspomina, to było my byliśmy tutaj w lipcu. Wojna sześciodniowa się odbyła w czerwcu. Ja muszę pani powiedzieć, że z jednej strony, kiedy ja się znalazłem tutaj w restauracji żydowskiej w Warszawie, ja już słyszałem od tego właściciela tej restauracji, już wtedy były widocznie początki tej akcji, która się odbyła głównie w 1968 roku. Ale ja wręcz odwrotnie, ja tutaj moje rozmowy z Polakami tutaj, z ludnością tutaj w Warszawie, w Krakowie, w Częstochowie, gdziekolwiek, były wręcz doprawdy bardzo przyjazne. Dlatego ja muszę powiedzieć tutaj, że ci ludzie, na przykład taksówkarz czy kelner w jakichś restauracjach, jeżeli była jakakolwiek mowa o tym, co było podczas wojny, albo o tym w ogóle o Żydach, prawie bez wyjątku ludzie tutaj mówili: o, wspaniale, co właśnie jak wy w Izraelu pokonaliście. Dlatego, bo wszyscy tutaj wiedzieli, że Arabowie, że te samoloty na przykład w Egipcie, w Syrii i tak dalej, pani wie, że to wszystko się zaczęło od tego, że izraelskie lotnictwo zupełnie zniszczyło Egipt, jeszcze nim te samoloty wystartowały. Te samoloty po prostu były zbombardowane przez izraelskich lotników. I te kilka migów, które wyleciały z Syrii, też były pokonane, a jeden z nich nawet się znalazł w Izraelu. Także no to jest inną historią tutaj, ale kiedy my przyjechaliśmy do Izraela, właśnie po tej wycieczce, my byliśmy przyjęci na lotnisku przez prasę izraelską i Reuters był, i Associated Press i tak dalej, bo byliśmy pierwsi, którzy przyjechali po tej wojnie, bo myśmy odwiedzili nie tylko Polskę, ale także Rosję. Byliśmy także w Leningradzie i w Moskwie. I następnego dnia po naszym przyjeździe to były wszystko w gazetach takich jak Mariv, Haaretz i te inne, to były wszystkie te tytuły w tych gazetach na pierwszej stronie właśnie to, o czym ja mówiłem właśnie, nasze reakcje i tak dalej tutaj. Ja się mówiłem tam o tym, jak w Polsce my byliśmy przyjęci właściwie no, przez ludzi. Prawie entuzjastycznie, jak oni mówili entuzjastycznie, nie my byliśmy przyjęci, tylko jak entuzjastycznie oni się wyrażali o tej sześciodniowej wojnie. Także to było bardzo ciekawe, że tutaj ludzie w ulicy, ja nie miałem nic wspólnego tutaj z żadnymi kołami rządowymi wtedy, ale w hotelu, wszędzie przyjęci naprawdę świetnie. No właśnie, no, na tym chyba polega cały paradoks marca 60. Ale znowu z drugiej strony też, ja muszę powiedzieć, ja pamiętam, jak myśmy, kiedy byliśmy, na przykład ambasada amerykańska, pamiętam, przeszliśmy obok ambasady amerykańskiej i naprzeciwko był olbrzymi plakat. To było oficjalne przyjęcie, jak gdyby. Oficjalne to było, to miał olbrzymi, no taki duży,
jak ta ściana, ale dużo wyższy nawet. I tam był taki, jak gdyby kompozyt taki. Z jednej strony było zdjęcie Niemców i prowadzących Żydów na śmierć i obok też egzekucja z jednej strony, z drugiej strony widziało się izraelskich żołnierzy na egipskim froncie z karabinami, bo tam byli jeńcy, których złapali. No i oczywiście tam byli ci strażnicy, którzy uważali na nich. Tam nie były żadne egzekucje, broń Boże, ale to było jedno przy drugim. I w dużych literach agresja wszędzie ma tę samą okrutną twarz. Coś takiego, coś takiego. To nas witało właśnie na, jak się nazywa ta ulica? Aleja Ujazdowskich. Ujazdowskich, na Alejach Ujazdowskich. Ale ten kontrast właśnie między tym i przyjęciem ludzi, ja pamiętam, ja o tym mówiłem, myśmy mieli obiad taki śliczny z prezydentem Kwaśniewskim w Pałacu Prezydenckim tutaj w dzień, kiedy była konferencja prasowa, ale więcej, kiedy pokazano po raz pierwszy model naszego muzeum. I przed tym właśnie, kiedy odsłonięty był ten model, ta konferencja prasowa, mieliśmy w takiej pięknej sali tam obiad dla darczyńców. Tam było nas, no tam były z nami Witek Markowicz, Taube, Corinne Evans i no, prezydent Kwaśniewski oczywiście był ówczesny, poprzedni, on już wtedy nie był ambasadorem w Izraelu, ten facet z Radomia, Wojtek Piekarski. Piekarski tam był obecny, oczywiście Ewa Jończyk-Ziobecka i każdy tam powiedział kilka słów. Ja właśnie wspomniałem wtedy ten plakat, ale także wspomniałem, jaka była reakcja ludzi, z którymi rozmawialiśmy właśnie o tym zwycięstwie w sześciodniowej wojnie. Ja pamiętam Corinne Evans, ja mówiłem po polsku, wtedy rozmawiałem. Ona nie rozumiała po polsku. What did he say? What did he say? Ona się pyta. I prezydent Kwaśniewski przetłumaczył jej to, co ja opowiadałem. I ja wtedy powiedziałem, well, to the end of my days I'll be able to say that the Polish president Kwaśniewski was my interpreter here in Poland, from Polish into English. I to się mu bardzo podobało. I kiedy my się spotykamy, to mnie nawet przypomina właśnie, jak to było tam. Tłumaczem. Tak, to było właśnie w tym dniu, kiedy po raz pierwszy polska publiczność mogła zobaczyć na telewizji, jak ten budynek naszego muzeum wygląda. No dobrze, mówiliśmy o wojnie sześciodniowej i nastrojach tutaj w Polsce, ale potem jest marzec 68 rok. Jest cała przygotowana przez rząd komunistyczny kampania antysemicka. Bardzo dużo Żydów znowu stąd wyjeżdża. Jak pan to wtedy odczuwał? Jak pan to widział? Dochodziły do pana na pewno informacje na ten temat. Tak, absolutnie. I to było, wie pani, widzieliśmy to. Oczywiście dla mnie to było jeszcze ludzie, którzy na przykład widzieli tę przemowę Gomułki tam podczas tego wiecu i tak dalej,
nie rozumieli tego wszystkiego i to nie było, wie pani, w Ameryce to nie było, powiedzmy, największymi nowościami dnia. To nie było, to nie czytało się o tym na pierwszej stronie New York Timesu, ale dla mnie, dla ludzi, którzy pochodzili z Polski, dla ludzi, których rodziny jeszcze mieszkały w Polsce, to oczywiście było bardzo traumatyczne. I to był, niektórzy, wie pani, mówili o tym, no wiesz, ci, którzy byli takimi bardzo silnymi komunistami, jak Juliusz Katsuchy i tak dalej, dostali to, co im się należało. To była ja bym powiedział, pewna część tej reakcji. Z drugiej strony ludzie się obawiali, no co się właściwie z tymi ludźmi stanie, gdzie oni pojadą i tak dalej. Ale nie było, wie pani, trzeba też zrozumieć, że to było przyjęte trochę inaczej tutaj dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkali, którzy tutaj żyli, którzy byli częścią społeczeństwa i którym było nieźle w końcu, no to było dla nich straszne. Dla ludzi, którzy mieszkali wtedy w Ameryce, to było coś, co nie powinno się stać, ale nie było największą tragedią. W Izraelu to było z jednej strony przyjęte może nawet nieźle, dlatego, bo to stanowiło znowu sporą imigrację, która była bardzo mile widziana, prawda? No to była elita, tak? Dobrze wyedukowani. Dokładnie tak, także to była jak gdyby, no, Izrael potrzebował i wciąż potrzebuje więcej żydowskich imigrantów. Także tak to było przyjmowane. W każdym razie ta tragedia była dużo większa tutaj niż poza Polską. A pan, mając całkiem takie dobre, powiedzmy, doświadczenie, tak, w obcowaniu tutaj wtedy w 1967 roku z Polakami, czy pan to przyjął ze zdziwieniem, to co się działo w Polsce w 1968? Czy to było jakieś zaskoczenie, szok? No bo Polska musiała zerwać stosunki dyplomatyczne, prawda, z Izraelem i... Wie pani, Polska dla mnie była zawsze moją ojczyzną, ale Polska specjalnie, wie pani, po tym, co się działo, co było w Budapeszcie, Budapeszt, Braga i tak dalej, to był komunistyczny kraj. I w Ameryce ja już w roku 1967 już byłem dobrym Amerykaninem. I komunizm, i trzeba też pamiętać, że to były lata 60., kiedy wciąż jeszcze istniało niebezpieczeństwo nawet bomby atomowej. To było tylko 3-4 lata później niż historia w Kubie i tak dalej. Także rozgrywki komunistyczne my właściwie przyjmowaliśmy w Ameryce nie jako tragiczne. Rozumiem. A proszę powiedzieć, kiedy pan kolejny raz przyjechał do Polski? Ta pierwsza wizyta to był 1967 rok, ale potem pan powracał do Polski. No cały czas teraz powraca, ale wtedy jeszcze w tych trudnych czasach, kiedy Polska nie była jeszcze demokratycznym krajem, kiedy następnym razem to było? Ja zacząłem przyjeżdżać do Polski więcej często właśnie od 1967 roku, ale nie tak jak teraz oczywiście. Ja przyjechałem następnym razem, moja żona Ingrid umarła tragicznie w 1967 roku, przepraszam. I miała tylko 28 lat i tak dalej. Później ja
Pobreja ożeniłem się z moją żoną, którą poznałem 2 lata później w Londynie, Angielka, i ona nigdy w Polsce nie była i ja chciałem jej pokazać Polskę, także przyjechałem z nią w 70, zdaje się, 3 roku, 63 albo 4. Jej się Polska bardzo podobała. Później przyjechałem i przyjechałem wtedy zacząłem robić więcej interesów za granicą i podróżowałem bardzo dużo w Europie, w Afryce i ponieważ byłem blisko Polski, wstępowałem wtedy do Polski od czasu do czasu, ale nie robiłem żadnych interesów tutaj wtedy w Polsce. I później następnym razem przyjechałem w roku, zacząłem przyjeżdżać znowu pod koniec lat 80., bo moim bardzo bliskim przyjacielem był Steven Solarz. Steven Solarz był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych w Kongresie. On był kongresmanem z Brooklynu przez 20 lat. I on był jako członek tej Komisji Spraw Zagranicznych, on przyjeżdżał do Europy właśnie w tych latach późnych 80. w związku z Solidarnością i w związku oczywiście z wypowiedziami papieża. I ja towarzyszyłem jemu w kilku takich podróżach, specjalnie tutaj właśnie w Polsce. On także jechał by odwiedzić Wacława Havela w Pradze, ale ja jemu towarzyszyłem głównie w podróżach do Gdańsku, gdzie tłumaczyłem między nim i Wałęsą. Także naprawdę to było moim wielkim przywilejem, że jechałem z nim do Gdańska i w tym małym budynku Solidarności, w jego małym biurze, ja tłumaczyłem między nim i Wałęsą. On nawet na początku miał swoją własną tłumaczkę. Pierwszy raz, przez pierwsze, ja bym powiedział, pół godzinki, ale później on poprosił, że ona może, że ja będę tłumaczył nie tylko dla Solarza, ale dla ich obu. I od samego początku on mnie może polubił, dlatego że w tym małym pokoiku i małym biurku, siedzieli przy tym małym biurku i w tym małym pokoiku na ścianie były 2 obrazy. Jeden Matki Boskiej Częstochowskiej, drugi był Piłsudskiego, a na jego małym biurku była statuetka taka mała, też Józefa Piłsudskiego. Także ja go od samego początku, ja do niego mówiłem: panie naczelniku. I to się mu bardzo podobało. No i my mieliśmy, obiad mieliśmy u niego w jego małym mieszkanku. Danuta, którą gościłem też niedawno temu w Nowym Jorku, to byli naprawdę moi dobrzy znajomi stali się. Ale najlepszy obiad, pani wie, gdzie my mieliśmy? Nie raz, więcej niż raz. Tuż przy kościele Świętej Brygidy przyjął nas ksiądz kanonik Jankowski. I tam byliśmy naprawdę wyświęci. Mieliśmy też jeden raz, kiedy tam byliśmy, jak się nazywała ta pani, ona była marszałkiem Senatu, ona była doktorem, jak się nazywa? Pani Kuratowska? Nie. Wszystko jest nagrywane? Jakoś tak, ale to proszę się tym nie przejmować. Nie pamiętam. No ale w każdym razie ona też była tam, ale w każdym razie to był, obiady były świetne. Ja? Barbara Fotyga, tak? Co? Anna Fotyga czy Anna? Barbara chyba, czy nie? Fotyga, no taka pani minister spraw zagranicznych
zagraniczny przy Kaczyńskim. Nie, tu mówisz Fotyga. Fotyga. Nie, ja nie mówię o Fotydze, nie. Krzyżanowska. Ania Fotyga mnie też zna z tych dni. Ona była, kiedy ja tam byłem pierwszy raz u niego, to ona była w ciąży wtedy. A kiedy on przyjeżdżała jako minister spraw zagranicznych, to zapraszała mnie natychmiast, ona się naprawdę mnie radziła i my byliśmy dosyć bliscy ze sobą. No. Olga Krzyżanowska. Proszę? Olga Krzyżanowska. Krzyżanowska się nazywa? Olga Krzyżanowska. Ja nie jestem pewien, czy to była Krzyżanowska. Nie się za to nie była Krzyżanowska. No dobrze, mniej ważne. W każdym razie my, ja mam nawet zdjęcie raz tam, kiedy byliśmy właśnie u Jankowskiego, biegłem na taki pałacyk tuż przy kościele. Ja wręczam jemu solarzem nagrodę ekumeniczną od głównego rabina z Chicago. On wtedy jeszcze nie był taki zwariowany. I to było pod koniec lat 80. to wszystko się działo. To było jeszcze? to było w 89 roku. No, raz to było wtedy, mieliśmy tę kolację w Wierzynku wtedy, w Świętoszku. Jak się nazywał ten marszałek? Stelmachowski? Stelmachowski. To było następnego wieczoru, kiedy wróciliśmy z Gdańska. I wtedy ja pamiętam na przykład raz Solarz, mówiło się wtedy o wyborach prezydenckich. I ja pamiętam, te rozmowy wszystkie były bardzo serdeczne między nimi, ale raz Solarz się pyta jego, czy on uważa, że Brzeziński powinien kandydować jako prezydent. I ja pamiętam, ja nawet nim to przetłumaczyłem na angielski, ja pytam się Solarza, czy jesteś pewny, że chcesz zadać to pytanie? Dlatego przecież wiesz, że kto ty chce być. Ja mówię, nie, jak najbardziej tłumacz to, co ja mówię. No i zapytałem bardzo więcej i on nie był bardzo zadowolony z tego pytania. No oczywiście był kandydatem, który wygrał, prawda? Ale no to były doprawdy bardzo ciekawe te wizyty. No ja tam poznałem doprawdy, ja poznałem Kaczyńskich tam, poznałem Geremka, ja pamiętam jeden dzień przed wyjazdem do Gdańska w hotelu Wiktoria mieliśmy śniadanie Solarz po jednej stronie, a ja siedziałem po drugiej stronie stolika. Tutaj siedział Jacek Kuroń, a tutaj Michnik. Ja pamiętam, ja byłem zupełnie zagazowany, bo oni palili te papierosy, a ja byłem w środku tego wszystkiego, nie mogłem oddychać w ogóle. Poznał pan całą grupę Solidarności tworzącą wtedy, To było dla jeszcze mnie wtedy chyba tak, spójną, prawda? to było tak Nieskłóconą. bardzo dla mnie cenne, to były doprawdy dla mnie, że najważniejsze dni, jedne z najważniejszych dni w moim życiu doprawdy. Ale także tam to był początek też mojego interesów, które zacząłem wykonywać tutaj w Polsce wtedy. Dlatego, bo jednego dnia właśnie, zdaje się, to było w Gdańsku nawet, możliwe na telewizji, nie wiem, czy to było w Gdańsku, ale zdaje się, że to było tam. Widzieliśmy taki obrazek, zdjęcia, kiedy ten mur upadł w Berlinie. I na tym murze siedziała grupa młodych ludzi, może 50, może nawet 100. Młodzi ludzie, młode kobiety, bez wyjątku wszyscy ubrani w dżinsach. I wtedy ja powiedziałem, patrz, mundur wolności. A tutaj nie było tak dużo tych dżinsów. Ja mówię, dlaczego tutaj nie ma dżinsów? Się dowiedziałem, że tutaj w ogóle nie ma denimu. Także ja się zajmowałem głównie
w moim życiu finansowaniem eksportów ze Stanów Zjednoczonych. Oxford International Corporation no było dość dużym takim międzynarodowym, jak gdyby no nie tyle bankiem, ile właśnie się nazywało Confirmation Company. Myśmy naszymi klientami byli nie eksporterzy, tylko importerzy w tych różnych innych krajach. I tutaj ja postanowiłem, musimy wysłać denim. No ale nie było tutaj właściwie żadnych takich firm, które mogłyby przyjąć to, zapłacić za to, więc stworzyłem tutaj firmę. Ja nie wiem, czy pani wie o tym, czy powinniśmy mówić tak, o tym? To jest, Którą nazwałem ją właściwie z pochodzenia pierwszej monety polskiej. Tej monety, którą ja zawsze pokazuję, wie pani, kiedy mówi się o muzeum, ja zawsze wyjmuję 10-złotowy banknot, tak? Pani chciałaby, że możesz mi dać moją, to jest mój portfelik. Portfelik, tylko portfelik. No to nie jest mój portfelik, to jest portfelik. I pokazuję ludziom 10 złotych. I tutaj widzicie pierwszego króla, Mieszko. Koronacja zdaje się 960, 64, coś takiego. 966 przyjął chrzest. Ile? Tak? 966 przyjął chrzest. 966. Tak, No, ja mówię 964, to się mylę tutaj trochę. tak. Ale na drugiej stronie tego banknotu pierwszy talar. I co widzimy tutaj na tej monecie? Hebrajskie litery. Już Czyli co wtedy, to oznacza, że Żydzi już wtedy byli obecni tutaj, w Polsce. Tutaj jest Jud, Haj, Alef, hebrajskie litery. I niektórzy nawet z tych, którzy się o tym dowiadują, dostają ten banknot. jak nie wiedzą. Jeżeli pani chce, z przyjemnością. Jak będzie to $1000, to No, w każdym razie talar, tak? A co znaczy, dlaczego talar? Z francuskiego. Ty, tu, as, masz, po francusku, l'or, L-O-R, ty masz złoto. Talor, tu alors, talar. Dolar też pochodzi z tego talaru. Tak. Dolar, talaru, tak? Także talor. A teraz proszę przeczytać to z drugiej strony, z powrotem. Talor. R, Royal, R-O-L-A-T. Rolat. Ach, No więc to się stało Talor, stało się tą firmą. Muszę pani powiedzieć, że kiedy ta firma była stworzona, gdzie to było najpierw pod Nadarzynem. pod Nadarzynem, no myśmy mieli codziennie mogły się zjawić, kiedy na przykład te wagony tego denimu przyjeżdżały 200-300 ciężarówek i trzeba było doprawdy, by chcieli dostawać numery, jak wjeżdżać i tak dalej, bo to było tak pochłonięte wszystko, sprzedawane tutaj właśnie i polskie dziewczynki i chłopcy zaczęli nosić te mundury wolności, przecińcy. Także to było tym naszym, tutaj moim wkładem w pierwsze właśnie te lata tutaj, w latach. No i oczywiście ja zacząłem się bardzo interesować od samego początku tym już wtedy renesansem życia żydowskiego tutaj. I od samego początku. Przecież
Żych, Żydowski Instytut Historyczny pod profesorem Tychem. Ten wspaniały, ja uważam, magazyn wydany przez Kostka Geberta. Proszę, Midrasz. Ja nawet uważam, był taki dobry, że 2 razy byśmy przetłumaczyli to na angielski, by to także można było pokazać w Ameryce. I od samego początku popierałem to. No i oczywiście te wspaniałe festiwale od samego początku. Makuch, specjalnie Makuch, na samym początku nawet w Krakowie. Golda Tencer trochę później, Isaac Bashevis Singer tutaj, Benta Kahan w Wrocławiu. Ludzie nie wiedzą nawet o tym. I kiedy na przykład taki krakowski festiwal, kiedy się myśli o tym, że 20 000 młodych ludzi przyjeżdża do Krakowa podczas 8 dni, tyle wspaniałych spektakli, kantorów, klezmerów, to wszystko niektórzy ludzie widzą po raz pierwszy. Czy mogę mieć to? Ja zapraszam ludzi na przykład na ten krakowski festiwal i zapraszam ich, ale specjalnie moich przyjaciół, znajomych ze Stanów Zjednoczonych. Ja chciałbym, żeby oni widzieli właśnie taki festiwal, ale co chciałbym, by oni widzieli? Chciałbym, by oni widzieli nie tylko to, co się widzi na tej scenie, ale coś innego także tam. W tym zaproszeniu moim, widzi pani, 2 sceny z naszych okien, 2 sceny z naszego okna, tak? My mamy to pierwsze piętro w hotelu Ester. Jeśli się patrzy na lewo z tych okien, widzi się tą wielką scenę, gdzie powtarzane są te wszystkie najlepsze prezentacje z poprzednich 8 dni. Ale na tej drugiej scenie widzi się 15-20 tysięcy młodych ludzi. Widzi się, jak oni uczestniczą, jak oni śpiewają, jak oni tańczą, jak oni się bawią. I z tych ludzi 95-97% to są polscy katolicy. Także może nawet pani Datner powinna tam też trochę więcej odwiedzić ten festiwal, by się dowiedzieć doprawdy, jak Polacy są zainteresowani w żydowskiej kulturze. No, są Prawda? bez wątpienia, tak. Chciałam się jeszcze spytać, bo w wielu wywiadach i w pana historii przewija się wątek bar micwy. Przyjeżdża pan tutaj z synem w 1967 roku, tuż przed bar micwą jego. Pana jedna z córek miała bar micwę na samej Masadzie w Izraelu. A czy pan miał bar micwę? Ja nie miałem mojej bar micwy, kiedy miałem 13 lat, dlatego, bo ja byłem wtedy w Hasagu i ja bym powiedział, moja mama, udało jej się kupić kilka truskawek i to było moją ucztą, jak gdyby podczas tego dnia 1 lipca. I muszę też powiedzieć, że to było wspaniałe dla mnie, te truskawki, zawsze je pamiętam, ale 20 dni później odbyła się ta właśnie selekcja i już straciłem moją mamę. Także nigdy nie jest za późno dla żydowskiego człowieka mieć swą bar micwę, znaczy być oficjalnie
powołanym do czytania Tory. I mój wnuk i ja postanowiliśmy, że będziemy mieli razem taką podwójną bar micwę, kiedy on będzie miał 13 lat. I w zeszłym roku odbyła się nasza bar micwa, to znaczy jego i moja. No i doprawdy to było wielkie wydarzenie, z której on i ja jesteśmy bardzo dumni. Nie tylko mieliśmy wspaniałą orkiestrę i tancerzy, nawet mieliśmy cheerleaders, te piękne, wspaniałe panny, które tańczą w Madison Square Garden podczas przerw w naszej drużynie koszykówki Knicks, którzy tam grają. One tam były i to ucieszyło, ja bym powiedział, kolegów Henry'ego co najmniej tak samo jak starszych moich przyjacieli, ale mieliśmy też naszych dobrych znajomych stąd, z Polski. Mieliśmy na przykład ministra Rotfelda, mieliśmy dyrektora Waldemara Dąbrowskiego, mieliśmy konsul Ziobecką, ale mieliśmy także panią Penderecką. I pani Penderecka dała mi bardzo, bardzo cenny dar. Dała mi oryginalną kompozycję, a to jest pięknie, kiedy jej mąż komponuje i pisze te nuty i tak dalej, to nie tylko, to jest doprawdy jak gdyby artystyczną kreacją. Tak pięknie to wszystko wygląda. A to było właśnie, on mnie dał ten oryginał jego symfonicznego poematu Kadisz, który 2 lata temu był grany po raz pierwszy w Łódzkiej Filharmonii. I ja pamiętam, kiedy przyjęłem to od niej, powiedziałem, no to będzie należało w końcu do naszego Muzeum Historii Żydów Polskich. I Marian Turski, który też był obecny, natychmiast podskoczył, mówię, jestem tutaj. Mówię, nie, Marianie, na to musisz czekać, aż mnie już tutaj nie będzie. Wtedy to będzie należało do muzeum. No i także to było podczas tej imprezy wieczornej, ale miał oczywiście wspaniałe nabożeństwo w naszej pięknej synagodze, Park East Synagogue, i tam mój wnuk i ja właśnie oczywiście czytaliśmy story, ale też kilka słów ja tam powiedziałem i poświęciłem właściwie to wszystko, co się tam działo, tym moim kolegom, którzy nie byli tam obecni ze mną, ale których ja zawsze pamiętam, którzy też nie mieli swojej bar micwy. Także to było nie tylko moja i mojego wnuka bar micwa, ale to było ich bar micwą też. Podczas bar micwy się wybiera jakiś konkretny fragment z Tory, tak? I co pan wybiera? Tora jest podzielona na takie tak zwane parsze, znaczy części, i te części są czytane co sobotę. Znaczy ta część, która jest czytana normalnie przez tego kongreganta, jeżeli tak można powiedzieć, my to nazywamy bar micwa boy. Co właściwie to są nie tyle czytane, ile jak gdyby śpiewane. Jest taki nygon,
To znaczy, to jest taka specjalna melodia i te melodie zmieniają się właśnie z tymi różnymi fragmentami tory. I no ja, jeżeli chodzi o śpiew i tak dalej, śpiew i ja, to się nie zgadzamy się zupełnie. Także to było przez Henry'ego śpiewane. Ja mówiłem wspomniałem tą szkołę powszechną przy naszym gimnazjum hebrajskim. Czy to było w drugim, czy w trzecim oddziale, mieliśmy chór taki młodzieńczy, no, dzieci. I moja nauczycielka, która nie chciała mnie obrazić, to dziecko, które doprawdy nie miało w ogóle słuchu, nie chciała powiedzieć, ty nie śpiewaj. Także powiedziała po prostu, kiedy wszyscy śpiewaliśmy, ty tylko poruszaj ustami. Także ja nie śpiewam, No, ale ja recytowałem. recytował pan. To było dosyć dobre. A jaki fragment? Proszę? Jaki dokładnie fragment pan recytował? To był fragment właśnie też z części Eksodusu z Egiptu. E, Czy jest pan spełnionym człowiekiem? Spełnionym? Jak najbardziej. Ja jestem optymistą przede wszystkim. Zawsze byłem i jestem optymistą. Ja dzisiaj jestem doprawdy specjalnie zadowolonym i nie wiem, jak to przetłumaczyć najlepiej na polski, anxious, jak to powiedzieć, dlatego, bo jutro jest właściwie ten duży dzień dla mnie tutaj i duży dzień i właściwie z jednej strony powodem, dla którego ja w ogóle się połączyłem z muzeum, bo wie pani, ja jestem doprawdy włączony tutaj w wiele rzeczy, wspaniałych rzeczy doprawdy, ja uważam, ale najważniejszą z tych wszystkich jest jednak muzeum. I to muzeum dla mnie jest tak ważne, dlatego, bo to będzie, po angielsku to słowo najlepiej to wyraża, game changer. Game changer głównie właśnie dlatego, że młodzież doprawdy pozna tutaj tą naszą wspaniałą historię, wspólną historię tutaj. I jutro mój wnuk, mój partner, przynajmniej w bar micwie, ale więcej niż tylko w tej bar micwie, z jego kolegami i koleżankami, z tą całą klasą tej średniej szkoły, odwiedzi nasze muzeum. Ja ich zabieram z lotniska, pokażemy im Warszawę, pokażemy im Stare Miasto, pokażemy im Belweder, pokażemy im pomnik Chopina, pokażemy im pomnik powstańców warszawskiego powstania i potem znajdą się właśnie w naszym muzeum. I ja chcę, i po naszym muzeum, po zwiedzeniu naszego muzeum zobaczą pomnik powstańców getta, zobaczą Milę, ten pomnik upamiętniający Miło Bunkier. 18, Umschlagplatz i tak dalej. Później zjedzą kolację w szkole Laudera. Ale dla mnie najważniejsze będzie właśnie, by widzieć ich twarze, ich reakcję, jak oni przyjmą właśnie te różne galerie od początku aż do końca. Ta ostatnia Legacy jeszcze nie jest zakończona. Ta wystawa jeszcze nie jest zupełnie zainstalowana, ale już dosyć, by widzieć doprawdy, jak oni na to zareagują. I to dla mnie jest najważniejsze, ich reakcja. Ja mam jeszcze jedno pytanie, już ostatnie w zasadzie.
Pan tak wiele przeżył w swoim życiu i zobaczył ten straszny moment, kiedy jest Pan rozdzielony z matką, wie, że ona została rozstrzelona na cmentarzu, Pana brat został zamordowany, ojciec zginął w czasie tego powstania w Treblince. On zginął w Treblince, ale wie pani, it's the irony, ironia losu, że on właściwie zginął nie wcześniej, on zginął właściwie, my myśleliśmy, że on zginął już we wrześniu 1942 roku, ale on właściwie przeżył śmierć mojego brata w marcu 1943 roku. On żył dłużej niż moja mama, która straciła życie 21 lipca 1943 roku. On zginął dopiero w sierpniu 1943 roku podczas tego powstania. Ja o tym oczywiście nie wiedziałem, ale tak to było. Ja mam tylko nadzieję, że on zginął, może marząc, że my wciąż jeszcze żyjemy. Moja mama na pewno, ona w ostatnich słowach, które słyszałem, oddała mnie jak gdyby, kiedy my się rozstaliśmy tam, ona musiała dojść do swojego kapo, ja do mojego. Ona, ten Dauman właśnie wtedy zjawił się przy nas i ona jak gdyby dała mnie w jego ręce, powiedziała, pan musi dbać o niego. Ale no, na pewno straciła życie z nadzieją, że ja zostanę. To jeśli wziąć pod uwagę to, co wszystko Pan przeżył, Pan mówi o tych młodych ludziach, którzy mają przychodzić do muzeum. Gdyby Pan im miał coś takiego powiedzieć od siebie osobistego, co jest najważniejsze w życiu, co by Pan powiedział? Wie pani, zadali mnie to pytanie. Kilku młodych ludzi zrobiło taki krótki film, którzy pokazali właściwie podczas tej zabawy naszą, tego wieczoru, tej kolacji podczas bar micwy i pokazali. I w tym właśnie w pewnym momencie oni się pytają mnie, bo ja siedzę i obok mnie jest Henry. I oni się pytają, gdybyś miał w jednym słowie powiedzieć, co jemu przekazujesz, co jemu radzisz. W jednym słowie. Ja powiedziałem, zwróciłem się do niego i powiedziałem mu, give, daj. Dla mnie, ja uważam, to jest najważniejsze. Mój brat, kiedy mnie odwiedził, kiedy ta grupa partyzantów z bronią chcieli się połączyć z partyzantami w lesie, on mnie odwiedził w tej mojej kryjówce, nim mnie zabrali do tego małego getta. Ja go tam widziałem po raz ostatni. Byłem bardzo dumnym z niego, bo walczył. Wtedy myśleliśmy, że walczył, że zemści się za śmierć naszego ojca, ale jego ostatnim słowem było, bym pamiętał, co tutaj widziałem, co tutaj się stało. Pamiętaj. To było jego słowem dla mnie. No ja zapamiętałem i mówię o tym, ale jeżeli pan mnie pyta, co dla mnie jest najważniejszym przekazać,
to jest, że trzeba dać. No i dajesz. No, Proszę? niezmontowany? Wytnieć. Okej. I dajesz na go. Daje pan. Mhm. Dobrze, ja mam jeszcze jedną prośbę. Tak jak pisałam do pana, rozmawiałyśmy kiedyś z Ewą Junczyk-Ziomecką i ona namawiała nas tutaj w muzeum, żebyśmy zrobili taki eksperyment i poprosili na przykład pana o to, żeby mógł się pan w krótkich 3 zdaniach przedstawić. Chodziło jej o to, może powiem, o co jej chodziło. Chciała, żeby goście odwiedzający muzeum mogli zobaczyć taką galerię naszych osób związanych z naszym muzeum i mogliby usłyszeć, że nazywam się tak i tak, mieszkam obecnie teraz, nie wiem, w Nowym Jorku, ale pochodzę z Częstochowy. Nie wiem, czy tak mógłby się pan przedstawić, ale może by się udało. Gdyby mógł się pan przedstawić, powiedzieć krótko, co robi, gdzie mieszka na co dzień i skąd pan pochodzi. No więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że galerie w muzeum będą pokazane jako dary od pewnych ludzi. Wie pani, w Ameryce jest taki zwyczaj i dlatego to tutaj będzie tak pokazane. Właściwie ja nie byłem bardzo przyjazny temu pomysłowi, dlatego, bo w Ameryce tak jest. Wszystko, nawet krzesła w operze mają taką tabliczkę, podarunek takiego i takiego człowieka, który dał tyle i tyle pieniędzy i tak dalej. Jest zupełnie inny zwyczaj i to w porządku, dlatego, bo muzea w końcu, teatry, biblioteki są fundowane nie przez rządy, tylko przez prywatnych ludzi. I doprawdy tacy jak Rockefellerowie, Frickowie, Vanderbiltowie, Astorzy i tak dalej, to są doprawdy, to byli wielcy ludzie, którzy stworzyli wspaniałe muzea najwyższej klasy światowej i tak dalej. Tutaj jeszcze tego nie ma, tak. I ja nie wiem, jak będzie odebrane tutaj przez publiczność, kiedy będzie się widziało tutaj, że ta sala była fundowana przez na przykład Rolata, czy przez Taubego, czy przez Barkowicza. Ja na przykład, ja myślałem, że może byłoby ładniej, jeżeli już te nazwiska mają być pokazane, że na przykład Rolat dedykuje tę salę w imieniu albo na pamięć Jana Karskiego albo Ireny Sendlerowej. No to wtedy mamy właściwie i to nazwisko jest wspomniane tego darczyńcy, ale także mamy, mimo że to będzie rażące w Polsce, gdzie jeszcze nie ma tego zwyczaju, że są te nazwy. Także w każdym razie moja porada w tym wypadku nie była uwzględniona i to będzie, tutaj wszystko będzie od początku do końca, każdy dach synagogi i podłoga, ja wiem, w jakiejś galerii, wszystko będzie nazwane z jakimś imieniem. No, Witek i ja, Witek Markowicz i ja postanowiliśmy na przykład sala galerii, ta galeria wystaw tymczasowych będzie ufundowana będzie przez 2 Częstochowian, 2 Częstochowianie. Także on i ja. Także ja jestem dumnym z tego, że że pochodzę z Częstochowy. Jestem bardzo dumnym z tego, że Częstochowa już od wielu lat uważała mnie za ambasadora Częstochowy i ja propaguję Częstochowę wszędzie, promuję Częstochowę wszędzie doprawdy, w całym świecie i jestem szczęśliwy z tego, że na przykład nasza filharmonia
częstochowska teraz jest nazwana imieniem Hubermana, że Hubermana skrzypce, które były darem hrabiego Zamojskiego, znowu zabrzmiały w ścianach tej synagogi. Ja mówię w tym wypadku to jest nasza filharmonia, która jest na fundamentach naszej synagogi. I to ślicznie właśnie. Czy można by, jeżeli Niemcy spalili tę synagogę, czy można by było myśleć o czymś lepszym niż właśnie by piękna muzyka przynajmniej w tych murach zabrzmiała? Tak to jest. Także to jest nazwane imieniem Hubermana i te skrzypce tam wróciły właśnie i tam zagrały i znowu wrócą. Częstochowa dała mi wielki honor tutaj doprawdy i uważam to może za największe w moim życiu, że stałem się honorowym obywatelem Częstochowy. A to specjalnie było dla mnie wzruszające po prostu dlatego, bo ostatnie dwa nazwiska tam pokazane jako honorowi obywatele to papież, nasz papież i prezydent wolnej Polski w Londynie, który wrócił, Kaczorowski. Także to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ale pan jest znamienitym darczyńcą muzeum, ale jakby na pana życie składa się jeszcze znacznie więcej elementów. Nie tylko to muzeum, ale całe tak naprawdę dziedzictwo polskich Żydów tutaj w Polsce. I gdyby mógł pan na przykład, no nie wiem, w ramach, nie wiem, prośby mojej eksperymentu przedstawić się, powiedzieć się, nazywam Zygmunt Rolat, powiedzieć o tym, co jest jakby dla pana najważniejsze i skąd pan pochodzi. Albo, no nie, może to nie jest do końca dobry pomysł, ale chodziło, jak sądzę, Ewie Jączyk-Ziomeckiej chodziło o to, żeby uzyskać taką wypowiedź, w której mógłby pan powiedzieć, że nazywam się Zygmunt Rolat, na co dzień mieszkam w Nowym Jorku, ale pochodzę z Polski, z Częstochowy. Myślę, że chodziło jej o takie krótkie zdanie, które nie wiem, czy kiedy ja się przedstawiam, ja nie mówię, nazywam się Zygmunt Rolat, jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Ja jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, jestem bardzo dumnym z tego, że jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, ale ja zawsze, kiedy ja się przedstawiam, mówię zawsze, urodziłem się w Częstochowie 1 lipca wiele lat temu. Nie mówię którego roku, ale wiele lat temu. Ale uważam siebie zawsze, jestem bardzo dumnym z tego, że pochodzę z Częstochowy i ludzie, którzy mnie znają, już chyba się nudzą tym, że ja stale mówię właśnie o Polsce, o Częstochowie. Mówię teraz dużo, ja kocham także Kraków, ja mówię o festiwalach właśnie w Krakowie, w Warszawie. Ja mówię o Uniwersytecie Jagiellońskim. Ja mówię jak piękne są Tatry. Ja mówię o Zakopanem. Ja mówię o Krynicy. Moja mama zawsze mówiła o tym, jak była tam raz w hotelu, zapomniałem jak się nazywa ten hotel, ale był posiadany przez rodziców Kiepury i Kiepura tam schodził schodami i śpiewał. I ja mówię tutaj, na przykład zawsze powtarzam, ja kocham muzykę, jak Waldemar Dąbrowski wprowadził tę operę doprawdy w poziom światowy. Jak piękny, na przykład teraz była ta premiera baletowa i ja widziałem ten Strawińskiego, nie Prokofiewa, przepraszam, Prokofiewa balet Romeo i Julia wiele razy, ale nigdy nie widziałem to naprawdę taką produkcję, jaką widziałem tutaj. Także doprawdy ja promuję Polskę, ja dużo razy wspomniałem, jak to było, kiedy jeszcze byłem studentem i
i nie było jeszcze wtedy telewizji tak wszędzie, ale w Madison Square Garden pokazywali, Polska była w latach 50. potęgą w piłce nożnej. No i ja widziałem na przykład te mecze tam i kiedy grali przeciwko Brazylii czy Argentynie i kiedy się idzie do Madison Square Garden, jest dużo ludzi z południowej Ameryki, ale nie tak dużo z Polski. Także ile nas tam było? Może 5, a ci kibicowie z tej drugiej strony ich były setki albo tysiące. No i kiedy my chcieliśmy, by Polska wygrała, no może nas było tak mało, że oni po prostu sympatyzowali z nami, bo jeżeli nie, to by nas pobili tam. Ale ja to zawsze oczywiście byłem fanem polskiej drużyny. No, także pani Szewach Weiss, którego pani tutaj spotkała, on tutaj raz napisał taki felieton, tam zdaje się, wprost, zdaje się, 3 dusze Zygmunta Rolata. No te 3 dusze. No on mi dał też 1 duszę z Izraela. I jest ta dusza oczywiście polska i dusza amerykańska. No i on się pytał tam, no co by było, gdyby w takim razie, gdyby Izrael grał przeciwko Polsce. Co by było? Prosiłbym o remis.